And here's a little bit of history of topical use. A tutaj macie zarys historyczny stosowania olejków właśnie miejscowego. We know that the Egyptians discovered right away when they started using oils that they were preservatives and prevented decay. Wiemy o tym, że Egipcjanie zaraz potem, jak zaczęli stosować olejki, zorientowali się, że olejki konserwują. This is a very good lesson for us to learn how the oils work. To jest dla nas bardzo dobra lekcja, z której możemy się dowiedzieć, jak tak naprawdę działają olejki. If it can keep a mummy looking good for hundreds of years, think what it can do for us. Bo jeżeli mumia może dzięki nim wyglądać dobrze przez setki lat, to pomyślcie, jak możecie wyglądać wy. Our next reference is to actually a recipe found in the Bible. Następne odniesienie to jest odniesienie do Biblii. And this is the recipe that was given by God to the priests as an anointing oil. I to jest przepis dany przez Boga i jednemu z kapłanów na olejek do namaszczeń. So we see that it contained myrrh and cinnamon. Zawierał mirrę, cynamon. An oil that they think came from hemp. I właśnie olejek pozyskiwany z tych wodorostów. Cassia, which is like cinnamon. Taką substancję o nazwie cassia to jest tak jak cynamon. Cynamon może być cynamon albo cynamon cassia, to taka mała notka. Nie każdy cynamon jest cynamonem cejlońskim, ten, który nie jest, to jest cassia. And olive oil. I oliwa z oliwek. So it's interesting to see that this far back there were oil recipes being used. Więc to ciekawe, że już tak dawno temu były wzmianki o stosowaniu olejków eterycznych. In 627 BC, we have another reference to balm. Natomiast jeśli chodzi o kolejne odniesienie, kolejna wzmianka, 627 rok przed naszą erą, w kontekście balsamu, balsamowania. Which is like a healing salve. Czyli wonna, uzdrawiająca maść. Has anybody here made a salve base for their essential oils? Czy Państwo kiedykolwiek produkowali taką bazową maść do rozprowadzania olejków? I want to give you a recipe so you can do this. Dam Wam też przepis, żebyście mogli. To make a salve, you need to buy beeswax pellets. Potrzebne są takie płaty wosku pszczelego do tego. We use about a third of a cup of a good quality oil. Potrzebna nam 1/3 filiżanki dobrej jakości oleju bądź oliwy. And we gently heat it with a tablespoon of beeswax. I tą oliwę podgrzewamy właśnie z łyżką stołową wosku pszczelego. After it is completely dissolved, we remove it and pour it into another bowl. From the bowl in which we heated it. A potem jak te substancje się całkowicie wymieszają, to przelewamy do naczynia. It will start to solidify quite quickly. I ta substancja zacznie bardzo szybko tężeć. You want to wait a little bit before you add the oils, so they do not evaporate. Trzeba poczekać troszkę, aż ostygnie, zanim się doda olejki, żeby te olejki po prostu nie wyparowały. It is very popular to make wound salves using the tea tree oil. I bardzo popularne są tego rodzaju maści na rany przy użyciu olejku z drzewa herbacianego. And also with lavender and frankincense. A także z dodatkiem lawendy i kadzidłowca. And I'll give you an example of how this is used later with a picture. Później wrócimy do tego, pokażę Wam zdjęcie i powiem, jak stosować. And of course, we're reminded again about René Gattefoss, who used the lavender in the laboratory when he burnt his hand. I znowu również tutaj w tej sekcji stosowania na skórę mamy wzmiankę o tym chemiku René Mauricie Gattefoss, który właśnie jak się poparzył, to wsadził rękę w lawendę i się okazało, że to super działa. For this reason, we always teach to keep lavender in your kitchen. I dlatego zawsze zalecamy, żeby w kuchni mieć pod ręką lawendę. And we find out that as time goes by, there's more research on oils for the immune system. A z czasem pojawiło się coraz więcej oddziaływania olejków, badań na temat oddziaływania olejków na układ odpornościowy. And they're finding that the oil can penetrate through the cell wall itself. I okazało się, że olejek ma umiejętność przenikania przez ścianę komórkową.
On the biofeedback machine, I have a reading about the cell wall. W tym automacie, w tym komputerze do biofeedbacku mam też osobną sekcję dotyczącą ściany komórkowej, więc jakby widzę odczyt ze ściany komórkowej. Often we find after X-ray or radiation therapy, the cell wall reading will go downward. I często jest tak, że po tym jak organizm był poddany radioterapii albo był na przykład prześwietlany, to jest na tym wykresie dotyczącym ściany komórkowej spadek. This can happen with sickness or with high medication use also. To może się również taka sytuacja, że ta ściana komórkowa tak wygląda, przydarzyć w chorobie albo przy bardzo dużym stosowaniu leków. It shows that even water and oxygen has a hard time penetrating the cell wall. I w takiej sytuacji nawet woda i tlen z trudnością przenikają przez ścianę komórkową. That's why the essential oils in massage and baths are very powerful to help the cell wall open up again. A olejki eteryczne w kąpielach i w masażach mają umiejętność przywrócenia tej ściany komórkowej do normalnego stanu. That's also why we do a series of the baths with core after getting radiation or X-ray I therapies. z tego samego powodu zalecamy, żeby po na przykład prześwietleniu albo po radioterapii stosować serię tych wzmacniających kąpieli na bazie core. It's also important to know that the base of the bath is always sea salt. I trzeba pamiętać, że w tych przypadkach tą substancją podstawową w kąpieli musi być sól morska. Wtedy już nie sól magnezu. And this is when after people have had radiation, we use the sea salt. I na przykład w przypadku radioterapii tylko sól morska. Now, we know that the skin is one of the largest organs of the body. It takes anywhere from 2 minutes to 7 minutes for the oils to penetrate. I jak wiemy, skóra jest największym narządem naszego organizmu i olejki przenikają, czas przenikania olejków to jest od 2 do 7 minut. And here we have a note by Dr. Daniel Penuel, who believes in multiple ways of getting the oil into the body. Aromatherapy, topical. He uses several methods and he finds that's very effective. I od tego naszego doktora Penuela już wspomnianego wiemy, że zalecane jest stosowanie olejków na wszystkie możliwe sposoby. I aromaterapia, i przez skórne, każdy sposób. So here's how we would want to work with our oils. We heard a lot about massage, some very, very good words there. Massage is very important. A zatem, jak stosować miejscowo olejki? Oczywiście już bardzo często dzisiaj się ten temat przewijał. Masaż jest świetnym sposobem. And of course, we always dilute the oil and use smaller amounts at first to see how the skin will do. Some people are a little sensitive. Oczywiście, jak zaczynamy stosować olejek u kogoś, to trzeba go wprowadzać stopniowo, na początku rozcieńczać i obserwować, jak reaguje skóra. So when we're doing massage or making a massage lotion, we can use anywhere from 6 drops to 12 drops in our tablespoon. Jeśli chodzi o proporcje olejku do stosowania do masażu, to jest od 6 do 12 kropelek na łyżkę stołową innego oleju. I to może służyć jako olejek do masażu, albo może stanowić dodatek do balsamu potem użytego do masażu. Of course, we can make this up ahead of time, but we want to store it in glass, if possible. Oczywiście nie musimy tego przygotować bezpośrednio przed masażem, można to zrobić wcześniej, ale wtedy pamiętać, że to jest substancja, którą należy przechowywać w szkle. So let's make a massage lotion. A zatem zróbmy balsam do masażu. Let's take our small plastic cups. Weźmy nasze plastikowe miseczki. And we're going to put about a tablespoon of lotion. Do tego około łyżkę stołową balsamu. And add about 6 to 12 drops of lavender. I na tę łyżkę stołową balsamu od 6 do 12 kropelek olejku z lawendy. Mix it well with your spoon. Wymieszajcie to dobrze łyżeczką. And you can apply it to your neck or chest or shoulders or arms. I możecie to zaaplikować na szyję, na klatkę piersiową, na ramiona. Wherever you would like. Gdzie wam pasuje.
If you want to save this to take home, it will be important to put it in a glass container once you get home. Jeżeli chcecie tą substancję przechować trochę dłużej, to ich zabrać do domu, no to trzeba ją przełożyć do szkła. I want to tell you a story about the first time I used lavender on my skin. Chciałam Wam teraz opowiedzieć historię o tym, jak pierwszy raz zastosowałam olejek lawendowy na moją skórę. I used it over my liver. Nałożyłam ten olejek w miejscu, gdzie jest wątroba. And I got a rash. I dostałam wysypki. Now a rash can mean you're allergic to something in the oil. Wysypka może oznaczać uczulenie na któryś ze składników olejku. But the allergies to pure oils are actually more rare. Ale tak naprawdę alergie na czyste olejki są dosyć rzadkie. The allergy to synthetic oils can be more common. Częściej zdarzają się alergie na syntetyczne olejki. So when I got a rash, I knew I was using pure oil with Nature's Sunshine. Więc jak dostałam tej wysypki, a wiedziałam, że używam czystego, naturalnego olejku z Nature's Sunshine, and so I suspected it was actually pulling toxins to the surface. to po prostu utwierdziłam się w przekonaniu, że to toksyny się wydostają na zewnątrz. I stopped using lavender for about a week and let the rash go away. Przez tydzień odstawiłam lawendę, pozwoliłam, żeby wysypka zniknęła. When I resumed using it, I never had a rash again. A jak zaczęłam znowu stosować lawendę, to już nigdy więcej nie miałam wysypki. So it's important to know that when you apply oils to the shoulder or the knee or any joint, sometimes we see a rash come to the surface. Więc to warto pamiętać, jak Państwo stosujecie lawendę na ramiona, albo na kolana, albo na jakiekolwiek inne miejsce, gdzie jest staw, to może się pojawić wysypka. To avoid this with new people, especially if they've never detoxified, just start slowly. Więc żeby tego uniknąć, u osób, które dopiero zaczynają stosowanie, trzeba zaczynać stopniowo i od małych ilości. Maybe only use 2 or 3 drops for the first 2 or 3 days. Może przez pierwszych parę dni tylko 2-3 kropelki. All right, does that sound reasonable? Czy to ma sens? Just please don't assume immediately that it is an allergy to the oil, because many times it is just toxins. Podaję ten przykład po to, żebyście Państwo nie zakładali od razu, że wysypka oznacza alergię na któryś ze składników, bo wysypka może również oznaczać detoksyfikację. Sometimes people come to me and complain about oils they have bought at the drugstore and other places and that it gave them side effect. Czasem zdarza mi się, że ludzie żalą mi się na skutki uboczne, a właśnie alergie lub innego rodzaju skutki uboczne spowodowane przez olejki kupione w drogeriach. And often we find they have used a cheap synthetic oil product. I bardzo często się wtedy okazuje, że ten olejek był po prostu tanim, syntetycznym produktem. So you cannot judge an oil by those who use impure oils. Więc oczywiście olejku z danego produktu nie można oceniać na bazie olejków kupowanych w tanich drogeriach. Olejek olejkowi nierówny. This is an allergy test written in some of the books by the great aromatherapist that if you wish to do an allergy test, it's a very safe way to begin. Tutaj macie taki przykład testu alergicznego skomponowanego przez znanego alergologa. You usually use twice the concentration of the oil that you would normally use. So just for this test you use a double amount. Czyli do tego testu potrzebna będzie podwójna dawka olejku, niż ta, której byśmy normalnie użyli. And then we put it on the inside of the arm. Nacieramy wnętrze ramienia, wnętrze ręki. Just a small amount, about the size of a quarter. Małą ilością wielkości małej monety. So for people who have a high concern, this is how we would ease their fear, is to let them try this and leave the oil on 24 to 48 hours.
Więc w przypadku, gdy mamy do czynienia z osobą, która ma obawę, czy dane olejki jej nie uczuli, to jest prosty sposób na przekonanie się, prosty i bezpieczny. Nałożyć właśnie na wewnętrzną stronę łokcia taką małą ilość podwójnej dawki olejku, zostawić od 24 do 48 godzin. Now, one caution, if you have your oils out for people to try. Ale tutaj jedna uwaga, jeżeli macie wystawione olejki dla ludzi, żeby mogli sobie testować, próbować, sometimes they will sample the oil and use it before you can explain it. To czasem, zanim jeszcze zdążycie cokolwiek wytłumaczyć, to oni już dawno sobie ten olejek na coś nałożyli, powąchali i już dawno jest w użyciu. And we learned a big lesson when a lady put the oil in her hands and then rubbed it all over her face. A my mieliśmy nauczkę, jak jedna pani właśnie zanim jeszcze cokolwiek usłyszała, nałożyła olejek na dłoni i wysmarowała się po twarzy. And so very, very important when people first try the oils, we will bring the oils out and give them a few guidelines before they try the oils. Więc to jest ważne, żeby pamiętać, kwestia techniczna. Zanim te olejki pójdą w użycie, upewnijcie się, że powiedzieliście wszystko, co na ten temat trzeba powiedzieć osobie, żeby ich bezpiecznie używała. Remember, if the oil is causing any reddening of the skin, you can dilute it with the lotion or you can wash it off with the lotion. Pamiętajcie, że jeżeli widzicie, że olejek sprawia, że skóra czerwienieje, to możecie albo za pomocą olejku go rozcieńczyć, za pomocą balsamu go rozcieńczyć, albo za pomocą balsamu go po prostu usunąć. All right, internal use. This is a interesting topic because some people use the oils internally and others teach never to use them internally. Stosowanie wewnętrzne. To jest ciekawa kwestia, ponieważ niektórzy używają olejków wewnętrznie, a niektórzy uważają, że absolutnie jest to niedozwolone. On the Nature Sunshine label, you will see the oils will say not for internal use. Na etykiecie Nature Sunshine zobaczycie napis nie do stosowania wewnętrznego. This does not relate in any way to impurity in the oil. To nie oznacza, że w tych olejkach są jakiekolwiek nieczystości. It's just because of many people do not have the time to give full education, and therefore we do not want people to use oils in a way that could be harmful to them. Taki napis na etykiecie wynika tylko i wyłącznie z obawy, że ktoś może niewystarczająco doczytać i skonsumować taką ilość tego olejku, która będzie po prostu szkodliwa. So in general formal teaching, we teach the best way is aromatherapy and topical to stay safe. Więc na naszych szkoleniach uczymy, że najlepszym sposobem stosowania olejków jest aromaterapia i stosowanie na skórę. And of course it's actually been proven that aromatherapy as a method is the best method of getting it all through the body. It's the top method. I zostało zresztą dowiedzione bez wątpliwości, że wdychanie olejku jest najskuteczniejszym sposobem na doprowadzenie go do wszystkich zakamarków organizmu. Jest to najlepsza metoda. Okay. In the United States, the FDA allows certain oils for internal use as flavorings in food. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to FDA, czyli taki organ kontrolujący leki i żywność w Stanach, zezwala na spożycie niektórych olejków eterycznych jako przypraw. So we see that we will see peppermint is used in food, we'll see lemon is used in food, and so I make a very special cake where I use a few drops of essential oil in the topping. Więc spotkamy się z tym, że olejek miętowy czy olejek cytrusowy będą dozwolone do konsumpcji. Ja sama piekę takie ciasto, do którego polewy używam rzeczywiście olejku eterycznego. But it is important to know that not all the oils we have should ever be put in the mouth. Some of them we should never use internally. Natomiast są takie olejki, których nigdy nie wolno spożywać. Nie wszystkie mają tę właściwość.
But if you wish to use 1 or 2 drops of a citrus oil or a peppermint for a little flavoring once a day, that is very common use. Ale jeżeli macie ochotę zastosować 1 czy 2 kropelki właśnie mięty czy olejku cytrusowego do doprawienia smaku raz czy drugi raz dziennie, to jest jak najbardziej ok. It is very important to keep oils out of reach of children because children will drink them and they get way too much. Bardzo ważne jest, żeby trzymać olejki poza zasięgiem dzieci, bo taki dzieciak może takiego olejku wypić dużo naraz. There is a characteristic of the citrus oils that when you put them on the skin and go out into the sun, you can get a sunburn much faster. Jeśli chodzi o olejki cytrusowe, to jest tak, że jeżeli posmarujecie skórę takim olejkiem i wystawicie się na słońce, to jesteście na to słońce, ta skóra jest na słońce dużo bardziej wrażliwa, łatwiej się poparzyć. So let's say you're going to get a massage with Inspire. Więc powiedzmy, że robicie sobie masaż na bazie mieszanki Inspire. If I get it Monday afternoon, I can go usually into the sun on Tuesday. Jeżeli taki masaż sobie zrobię w poniedziałkowe popołudnie, no to można założyć, że we wtorek rano już mogę wyjść na słońce. We are very, very careful with the oils with pregnant women. Trzeba ostrożnie stosować olejki u kobiet w ciąży. There has never been any literature that's shown that oils cause any deformity. Nie ma żadnych badań stwierdzających, że olejki mogą w jakikolwiek sposób zdeformować płód. But we know that oils can cross over into the developing baby, and so for the first 3 months of pregnancy, usually there is very strict avoidance of essential oils. Natomiast wiemy o tym, że olejki mają możliwość przeniknięcia przez łożysko i dostania się do organizmu rozwijającego się płodu. Dlatego bardzo ściśle zaleca się, aby przez pierwsze 3 miesiące ciąży kobieta w ciąży ich nie stosowała. After the first 3 months, it's important to consult an expert to make sure that you are using oils safely. If in doubt, avoid using them on pregnant women is a good rule to just avoid it. Natomiast po pierwszym trymestrze kobieta w ciąży, jeżeli ma stosować olejki eteryczne, to tylko pod ścisłą kontrolą specjalisty, a jeżeli nie jesteśmy pewni, to zasada, jak się nie wie, to lepiej nie stosować, się sprawdza. It's a good rule for the herbs too. If there's anything on the back of the herb bottle about to avoid during pregnancy, we do, because we would never want a pregnancy problem to be blamed on our product. Zresztą ta sama zasada odnosi się do ziół. Jeżeli jest jakakolwiek wzmianka, że nie jest do stosowania u kobiet w ciąży, nie róbmy tego, no bo nie chcielibyśmy potem, żeby nas winiono albo firmę za coś, co się przydarzyło kobiecie w ciąży. We use the same caution with children under 2 years old. I ta sama zasada odnosi się do dzieci poniżej 2 roku życia. It's not that they can't have any oils, but we must know how to do it properly to keep the dosage very appropriate because they are very small. Jeśli chodzi o dzieci, to nie jest tak, że absolutnie żaden olejek nigdy nie, natomiast trzeba to robić bardzo ostrożnie i z umiarem. Te dawki muszą być maleńkie i musi to być przemyślane. So for that reason, we encourage you to do research first. Dlatego zachęcam, żeby najpierw poczytać na ten temat i się poinformować. It's important not to think of pets as like people. They have very thin skin. Kolejna rzecz. Proszę pamiętać, że zwierzęta to nie ludzie. Ich skóra jest inna niż nasza, jest dużo cieńsza. Oils that may not bother you may highly irritate a pet's skin. Olejki, które dla waszej skóry mogą być całkowicie neutralne, mogą się okazać bardzo drażniące dla skóry zwierzątka domowego. It's also important if you're diffusing an oil in a room that if you have a pet bird or a pet rabbit or a dog or a cat, that they can leave the room freely. Musicie też pamiętać, że jeżeli stosujecie dyfuzer w danym pomieszczeniu, a macie zwierzęta domowe, to te zwierzęta muszą mieć możliwość opuścić to pomieszczenie z własnej woli w momencie, kiedy się okaże, że źle tolerują rozpylany olejek.
All right, so topical application. Here's a guideline for children and for the elderly, and that is to start with only 3 drops in a tablespoon of lotion. Tutaj macie takie wytyczne dotyczące osób starszych i dzieci i te wytyczne są takie, żeby zacząć od 3 kropelek olejku. 3 drops into a tablespoon. Na łyżkę, tak. So again, for general massage, what you just made, the lotion you just made, you used approximately 6 to 12 drops, which is fine. Czyli dla porównania, przed chwilą robiliście ten balsam do masażu i użyliście od 6 do 12 kropelek. A very popular therapy is using oils on the spine. Bardzo popularną praktyką jest stosowanie olejku na kręgosłup. We will use 3 or 4 or 5 of the oils. 3, 4, nawet 5 olejków można stosować. And we'll put drops up and down the spine. I trzeba po prostu nałożyć kropelki wzdłuż kręgosłupa. And gently rub them in. I delikatnie je wmasować. Use your carrier lotion. Używając balsamu do tego nośnika. And then you can take a very warm wet towel and lay it up and down the spine. A następnie wziąć ciepły, zwilżony ręcznik i ułożyć wzdłuż kręgosłupa. If one of the layers of oil is your Thai Fu lotion, this was called by a doctor in the United States the herbal back adjustment. A jeżeli jako jeden ze składników użyjecie też tego, co zostało wmasowane w plecy balsamu Thai Fu, to jeden ze specjalistów nazwał to ziołowym nastawianiem pleców. So often people would do this at night and then they would wake up and their back would feel much better. Często ludzie sobie zostawiają coś takiego na noc i rano budzą się w dużo lepszej formie. All right, so if we're doing a topical application during our purify phase, here is an example. Tutaj macie przykład stosowania miejscowego olejków na etapie oczyszczania. We can make a massage lotion like you just did. Możemy zrobić balsam do masażu, tak jak wy to zrobiliście teraz dopiero co. And this is very popular. We use the Essential Shield and the tea tree oil. Stosujemy mieszankę Essential Shield i olejek z drzewa herbacianego. And before we go out, we use some on the neck and some on the chest, especially during the change of seasons where we know people are getting colds and flu. I przed wyjściem z domu, zwłaszcza jeżeli jesteśmy w sezonie chorobowym, to stosujemy trochę na szyję i na klatkę piersiową. Also during the seasons of air pollution, this would be very good to use over the lung area in the morning. Także jest to fajna rzecz do nałożenia sobie na wysokości płuc w okresie, kiedy mamy zanieczyszczenie. W naszym kraju jest pół roku. It's also very powerful if we feel like we need an immune boost to use the power bath made with the Essential Shield and the tea tree. Również ta mieszanka Essential Shield i drzewo herbaciane warto zastosować sobie do tej wzmacniającej kąpieli, żeby właśnie dać kopa naszemu układowi odpornościowemu. A power bath always has 2 or 3 cups of the salts. Pamiętajcie, że ilość soli na wzmacniającą kąpiel to są między 2 a 3 szklanki. And about a half teaspoon of the oil. I około pół łyżeczki do herbaty olejku. This is different from an aromatherapy bath, which is usually only 10 drops of oil. Podkreślam to, ponieważ z drugiej strony mamy kąpiel aromaterapeutyczną, która nie ma takiego wzmacniającego działania i w tym przypadku mamy tylko 10 kropelek olejku. So if I feel like I'm coming down with a cold or a flu and I want to give my immune system help, that evening I may do this bath, and all of those ingredients are one bath. Więc jeżeli macie takie poczucie, że coś was bierze i że kiepsko się czujecie, to warto właśnie tę mieszankę Essential Shield z drzewem herbacianym zastosować w ilości pół łyżeczki na kąpiel wzmacniającą. It is very, very important to drink plenty of water, at least 8 cups a day. Ważne też, pamiętajcie o tym, że trzeba się nawadniać, przynajmniej 8 filiżanek wody dziennie.
If I feel I need to, the very next night I will do another bath. I jeżeli po takiej kąpieli macie wrażenie, że potrzebna Wam jeszcze jedna, to następnego wieczoru zaaplikujcie sobie kolejną. And always remember you can do this as a foot soak or a hand soak, but you'll need to stay in about 40 minutes. I oczywiście pamiętajcie, że alternatywą dla kąpieli zanurzającej całe ciało jest oczywiście ta kąpiel dłoni albo stóp, tylko wtedy dajcie sobie więcej czasu, 40 minut niech to trwa. During the fortify phase, we will be switching over to frankincense and refuge as two of our special products. Natomiast jeśli chodzi o fazę wzmacnianie w stosowaniu na skórę, to olejki, które tutaj będą królować, to kadzidłowiec i mieszanka Refuge. And we look at frankincense as a fortifying oil for all the cells of the body. Kadzidłowiec uważany jest za olejek wzmacniający wszystkie komórki ciała. And refuge, of course, to help balance the nervous system. A oczywiście Refuge pozwala przywrócić harmonię układu nerwowego. And if we wish to use the core, again, to help give healthy balance to the spine and legs and hips. No oczywiście core to przywraca równowagę kręgosłupowi, stawom biodrowym, kolanowym. At our store, the Taifu massage lotion is one very, very popular lotion. W naszym sklepie Taifu jest bardzo, bardzo popularnym balsamem. If people come in, they cannot raise their arm. Jak zdarza się, że przychodzą ludzie, którzy nie są w stanie podnieść ręki do góry, we will teach them to apply it to their shoulder twice a day. Uczymy ich, jak stosować Taifu na barki 2 razy dziennie for 30 days. Przez 30 dni. You can make it more powerful by adding lavender. Można wzmocnić działanie dodając lawendy. The recover. Albo recover. You can add frankincense. Też kadzidłowiec. And what we're doing is we're giving healthy energy to the joint and its circulation. Wzmacniamy w ten sposób, doenergetyzujemy stawy i wzmacniamy krążenie. We found that many times when the joints hurt, they need detoxification, assistance, and then healthy fortification. Bo prawda jest taka, że ból stawów z reguły wynika z tego, że te stawy potrzebują, żeby najpierw je zdetoksyfikować, a następnie, żeby je wzmocnić. In our protective phase, the oils that we will often use, and you'll see the frankincense appears again here. Tutaj z kolei widzimy slajd dotyczący zaleceń stosowania miejscowego w fazie ochrony, tej ostatniej. I znowu widzicie, że pojawia się frankincense, czyli kadzidłowiec. And here is a recipe for a massage: frankincense, lavender and recover. I tutaj macie przepis na mieszankę do masażu. Kadzidłowiec, lavenda, recover. Now what do you do if you live alone for your massage? A teraz, jak sobie poradzić z masażem, jak się mieszka samemu? You can take your recipe to a massage therapist. Oczywiście można zanieść swój przepis na masaż do masażysty. Or you can give yourself a massage on the legs and arms and stomach. Albo samemu sobie wymasować nogi, brzuch i ramiona, ręce. Yes, and that can be very, very good. Here is a recipe if you have a sunburn in the summertime. Tutaj z kolei macie przepis na mieszankę łagodzącą poparzenia słoneczne. This is a famous recipe in the United States. Bardzo popularny przepis w Stanach. To help the skin do healthy healing. Pozwalający skórze na łagodne gojenie. And so you've got a recipe here. It's very cooling. Whenever you use lavender in a lotion, it makes a cooling sensation with the body. Ta mieszanka tutaj ma działanie kojące i działanie chłodzące. Lawenda dodana do balsamu będzie miała działanie chłodzące. When people are very hot during the summer, jak ludziom jest bardzo gorąco latem, they will put some peppermint in their spray bottle and spray the body and it cools it to off. w swoich psikaczach robią sobie mieszankę mięty pieprzowej z wodą i psikają się właśnie, jak jest za gorąco. So, this is a picture of one of the class attendees in one of my seminars. She had broken her arm
and had it repaired with a metal plate and stitches. To jest zdjęcie jednej z uczestniczek jednego z seminariów. Złamała rękę i miała tutaj metalowe elementy wstawione do środka, no i bardzo wiele szwów nałożonych. This woman was very new to essential oils. Ta dziewczyna dopiero zaczynała swoją przygodę z olejkami eterycznymi. She liked lavender, she liked frankincense, and she loved the smell of peppermint. Natomiast bardzo lubiła miętę, lawendę, bardzo lubiła kadzidłowiec i była wielką fanką mięty pieprzowej. And she decided when the doctor allowed it to start applying it 4 times a day to her scar. I w momencie, kiedy lekarz jej dał na to zielone światło, to zaczęła 4 razy dziennie mieszankę tych właśnie olejków stosować na swoją bliznę. And I want you to notice the raised quality of the scar. I też zwróćcie uwagę na to, że ta blizna jest taka wypukła bardzo. And here is the scar in 1 month. A to blizna po miesiącu. We go back. Jak wyglądała wcześniej? It's always nice to address a scar when it's fresh. Warto się zawsze zająć blizną, jak jest jeszcze świeża. But if you have old scars, you might experiment with this recipe over a period of time. Ale również na starych bliznach możecie poeksperymentować z tą mieszanką przez jakiś czas. That's amazing. All right, let's look at our Purify supplements, and I'll give you a little bit on how we use them. A teraz parę słów na temat oczyszczających suplementów i jak je stosować. In our Purify kit, we promote the peppermint, the tea tree, and the essential shield. Jeśli chodzi o ten zestawik do oczyszczania, no to tutaj to będzie mięta, olejek herbaciany i essential shield. And we're hoping to use this daily in some way, either as a lotion or some aromatherapy. I w tej fazie oczyszczania warto te produkty stosować codziennie, czy to w formie naskórnej, czy poprzez aromaterapię. Keep in mind you can open your bottles and hold them right up against the nose and get an aromatherapy treatment. Pamiętajcie, że aromaterapia to również jest otworzenie buteleczki i powąchanie olejku prosto z buteleczki. So if our goal is to purify the blood and the skin and the liver, jeżeli naszym celem jest oczyszczenie wątroby, krwi i skóry, we are going to supply these elements. Liquid chlorophyll is globally the most popular Nature Sunshine product. to będziemy prawdopodobnie się suplementować i mamy tutaj chlorofil w płynie, który jest prawdopodobnie najbardziej popularnym produktem Nature Sunshine. It is literally the blood of the plant. To jest krew roślin. We make ours from plants, but many companies use a product from China to make their chlorophyll, and it is the excretions of the silkworm that are used. A nasz chlorofil powstaje z roślin, natomiast są tacy producenci olejków, którzy pochodną do swojego chlorofilu sprowadzają z Chin i to są substancje wydalane przez larwy jedwabnika. That's why ours tastes better. Dlatego nasz jest smaczniejszy. Red clover has been used a long time for the skin. Koniczyna od długiego czasu jest stosowana na skórę. And has been a favorite for adult and child eczema. I jest to najlepszy produkt na egzemę zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. It is considered historically a purifier of the liver. Od lat jest uznawany za produkt silnie oczyszczający wątrobę. And it is very gentle. I jest też produktem łagodnym. Zinc is a mineral that can help the body let go of heavy metals. Cynk jest z kolei produktem, który pozwala ciału wyeliminować metale ciężkie. Sometimes when the body lets go of heavy metals, you can become irritable and not feel your best. Czasem może się tak zdarzyć, że jak pozbywacie się z ciała metali ciężkich, to może to mieć wpływ na wasze samopoczucie. Możecie być wtedy nie w formie.
If there's heavy metals in the liver and you take zinc, sometimes you will feel a little nausea. Jeżeli macie w wątrobie metale ciężkie i przyjmujecie cynk, to możecie wręcz czuć mdłości. And we just advise you drink more water. Wtedy zaleca się picie większej ilości wody. Yeah, actually the moment you feel any, drink water then. Jak tylko poczujecie, że coś jest nie tak, pijcie wodę. After a while, it will not affect you that way. Po jakimś czasie nie przestanie to być przykre. And then of course we have our Bifidobacillus, good bacteria. I potem oczywiście mamy te bakterie Bifidobacillus florafors. And we're of course finding that bacteria is a big factor in our weight as well as our entire intestinal health and brain health. I to jest produkt, który jest bardzo ważny zarówno dla zdrowego utrzymania wagi, jak i dla zdrowia jelit i mózgu. They have actually given autistic children the good bacterias, and some who did not talk began to talk. Były takie przypadki, że dzieci autystyczne po otrzymaniu tego preparatu, te niemówiące, zaczęły mówić. And that's based on the research of Dr. Perlmutter. Był taki lekarz Perlmutter, który zrobił badania i właśnie z nich się dowiadujemy takich rzeczy. Now we can also use some supplements and change them a little bit if we want to have a different purification program. This targets the digestion. Możemy oczywiście ten program troszkę modyfikować za pomocą innych suplementów, jeżeli naszym naczelnym celem przy oczyszczaniu jest system układ trawienny. And it's okay to go a month on the blood purifier and then go a month on the digestive. I też można zrobić tak, że przez miesiąc jest się na oczyszczaniu krwi, a przez drugi na oczyszczaniu układu trawiennego. In Nature Sunshine there's a famous herbalist named Ivy. Ivy. W Nature Sunshine mamy taką dietetyczkę Ivy. And this is based on her recipe. I tutaj to, co macie na tym slajdzie, to jest zrobione na podstawie jej zaleceń. And so she said, when you get up, have 2 tablespoons of chlorophyll. Ona mówi tak, po wstaniu 2 łyżki stołowe chlorofilu. 2 tablespoons of aloe vera juice. 2 łyżki stołowe soku z aloesu. A teaspoon or 2 of fiber. Łyżka lub 2 błonnika. And this depends on how your body works with the fiber. It's a little different for W everyone. zależności od tego, jak wasz organizm reaguje na błonnik, tutaj dostosować ilość. And then we can take 3 or 4 of the Bifidobacillus. I wtedy 3 albo 4 te bakterie. This will make any new person a believer in herbs. Taka kuracja poranna sprawi, że każda osoba sceptyczna uwierzy w zioła. That's right. So this is a very good way to begin. People start to feel better and they have more energy because the body is cleansing and the cells are able to bring in the nutrients, the oxygen and the water properly. To jest świetny sposób na to, żeby zacząć. Po prostu wszystko wraca do normy i komórki mają więcej energii na to, żeby wprowadzić cały tlen, wodę i wszystkie substancje odżywcze, których potrzebują. If the stomach region is swollen, this is a very good massage lotion for this region. Natomiast jeśli macie opuchnięty brzuch albo w jakiś sposób zdęty, to tutaj ta mieszanka jest świetna na balsam do masażu. All right, for the fortified portion, again, we have our essential oils, but the actual herbals are those rich in minerals. Tutaj jeśli chodzi o fazę wzmacniania, no to znowu olejki eteryczne i suplementy. Suplementy to są te bogate w minerały. Sometimes it's taught that minerals are even more important than vitamins because our tissues are made of minerals and must have a good quantity. Niektórzy nawet twierdzą, że minerały są ważniejsze dla organizmu niż witaminy, bo nasze tkanki są złożone z minerałów i one po prostu muszą być bardzo dobrej jakości. So alfalfa sends a root down many feet into the ground to pull the minerals out. My teacher used to say alfalfa has 12 vitamins and 12 minerals.
Lucerna, która jest bogata zarówno w witaminy, jak i w minerały. Tutaj Sylwia mówi, że jej nauczyciel mówi, że lucerna ma 12 witamin i 12 minerałów. And then we add our calcium, and with the calcium, it is very important to know that when people buy calcium at a drugstore, sometimes it is calcium by itself with no magnesium. Następny minerał to wapń. Tutaj uwaga, że jak się kupuje wapno w aptece albo w drogerii, to często ono jest samo, bez dodatku magnezu. Calcium always needs magnesium or herbs rich in magnesium in order for it to work properly. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że wapń, żeby być właściwie wchłaniany, potrzebuje być w towarzystwie albo magnezu, albo suplementów bogatych w magnez. It's kind of complex, but a biochemist found that when people take calcium with no magnesium, it actually triggers the thyroid to pull the calcium out of the bone. Zostały wykonane takie badania biochemiczne, które wykazują wręcz, że jak się przyjmuje wapń bez dodatku magnezu, to jest bardzo szkodliwe dla tarczycy, bo tarczyca wtedy wyciąga wapń z kości. So that's just important to... There is an herbalist and she has a big basket. And when people come to her store, she looks at their vitamins and minerals, and after she educates them, many of them throw their minerals into the basket. Jest taka ekspertka od zielarstwa, która ma taki wielki kosz i jak ludzie przychodzą do niej na konsultacje, to po tym jak już ona z nimi porozmawia, to oni wychodząc wrzucają do tego kosza swoje witaminy i minerały. All right. We also have kelp listed. Kelp is from the ocean, the plant of the ocean. Macie kelp, czyli produkt na bazie wodorostów. And I always give pregnant women kelp throughout the entire pregnancy. Bardzo często kobietom ciężarnym zalecam przyjmowanie preparatu kelp przez cały okres ciąży. The natural iodine nourishes the brain. Bo jod w nich zawarty jest bardzo odżywczy dla mózgu. I gave all of my children kelp when I was pregnant. They started getting it then. I wszystkie moje dzieci też przyjmowały kelp już od etapu, jak były jeszcze u mnie w brzuchu. And it paid off. I never had to help them with their homework. I opłacało się, bo nigdy nie musiałam im pomagać w pracy domowej. It works. Więc działa. The aloe vera juice you see is still listed here. Sok z aloesu. It's a very powerful food for the digestion, but also for the joints. Który jest bardzo ważny dla trawienia, ale również dla stawów. The chondroitin is a lubrication for the joints also. Natomiast chondroityna jest takim smarem dla stawów. And we missed vitamin D, so I do want to mention many people get tested for vitamin D, and even though they get sunshine, their bodies are often low. No i jeszcze witamina D. Wielu ludzi, mimo że mają ekspozycję na słońce, okazuje się po zrobieniu badań, że poziom witaminy D jest jednak za niski. And I just listened to a panel of doctors talking about the brain. And vitamin D is highly recommended for brain health, especially as we get older. A niedawno słuchałam takiej rozmowy specjalistów na temat wpływu witaminy D na mózg i rzeczywiście jest odkryty ten związek. Witamina D jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania mózgu i dla zdrowia mózgu, zwłaszcza jak się starzejemy. On this particular slide, this is a fortification slide for the circulation. And of course you can choose what fortification program you feel is best for you. This one has the cayenne pepper, the garlic, the parsley, which is an amazing circulatory food. Tutaj macie slajd obrazujący fazę wzmacniania dla układu krążenia, natomiast oczywiście różne rzeczy można wzmacniać. Suplementy to pieprz kajeński, czosnek, pietruszka, czyli te rzeczy, które rzeczywiście bardzo silnie dynamizują. Dr. Christopher, the famous herbalist,
Dr Christopher, ten słynny zielarz, o którym była mowa na początku, he used to make house calls, and if he went to the home of someone who was having chest pain or a heart attack, często był wzywany na wizyty domowe i jak trafił na wizytę do kogoś, kto miał bóle w klatce piersiowej albo wręcz atak serca, he would give them a teaspoon of cayenne pepper right away. to aplikował od razu delikwentowi łyżeczkę od herbaty pieprzu kajeńskiego. And often when by the time the person went to the doctor, they would find that the heart was not damaged. I bardzo często okazywało się, jak ta osoba już trafiła na leczenie, że nie było żadnej, że serce nie ucierpiało. So we always say, if you're having what you think is a heart attack, always call your doctor and go to the doctor. But if you can take a teaspoon of cayenne pepper before you go, that may be a good thing. Więc my zawsze mówimy, że jeżeli ktoś ma bóle w klatce piersiowej, jeżeli ma jakiekolwiek tutaj dolegliwości, to oczywiście należy iść do lekarza, ale jeżeli jest taka możliwość, to trzeba sobie od razu zaaplikować łyżeczkę pieprzu kajeńskiego. The body produces coenzyme Q10, but if we tend to have circulatory or heart weakness, we will be low in this nutrient. Nasze ciało samo produkuje koenzym Q10, natomiast jeżeli mamy jakiekolwiek dolegliwości ze strony układu krążenia, no to będziemy mieli jego niedobór. This nutrient is also used to support the health of the gums. Q10 również jest odpowiedzialne za zdrowie dziąseł. Lecithin is 2B vitamins put together. Lecytyna to dwie witaminy z grupy B połączone. And the brain is basically made out of lecithin. I nasz mózg generalnie składa się z lecytyny. So it is very high recommendation if you feel you need nourishment for your brain and memory. Więc to jest substancja bardzo zalecana, jeżeli uważacie, że waszemu mózgowi przydałaby się pomoc. Super omega-3 I also use for all pregnant women. Super omega-3 jest to produkt, który również zalecam wszystkim ciężarnym. They have proven that women who take it when pregnant have children with less asthma. Udowodniono, że kobiety, które stosują ten produkt w czasie ciąży, mają większą szansę, że ich dzieci nie będą miały astmy. And for the rest of us, we know it's been used to support healthy circulation, heart, brain, bones. I znowu jest to produkt, który wspomaga krążenie, mózg, wzmacnia bardzo kości. We actually believe it helps all parts of the body. Generalnie wychodzimy z założenia, że ma dobroczynne działanie dla wszystkich części naszego ciała. This is a fortification program for the brain and nerves, and you will see the lecithin and super omega here already. Tutaj mamy z kolei wzmacnianie dla układu nerwowego i mózgu i znowu zobaczycie tutaj omegę i lecytynę. Because much of the latest research is showing that heavy metals are causing some of the brain problems when we become old. Z ostatnich badań wynika, że metale ciężkie są również odpowiedzialne za nasze problemy, za problemy naszego mózgu podczas procesów starzenia. And so that's one reason why zinc is in this program. It assists the body in healthy detoxification. Dlatego widzicie tutaj również cynk, który wspomaga zdrową detoksyfikację. Gotu kola is traditionally used for healthy memory. Gotu kola jest to produkt, który wspomaga pamięć. Elephants eat gotu kola, and we have a saying, an elephant never forgets. Elephants what? Never forgets. Always remembers. They eat gotu kola. Jest to substancja spożywana przez słonie, bo jest takie powiedzenie, że słonie nigdy nie zapominają, no i właśnie stąd związek logiczny między dobrą pamięcią a tym produktem. That's how we remember it. I tak też łatwo go zapamiętać. All right, for inspiration and elevation of mood, again we see zinc, lecithin, gotu kola, and the super omega-3. So it's starting to make sense why we're using those again. Tutaj znowu, jeśli chodzi o poprawę nastroju, mamy te same produkty: cynk, lecytyna, gotu kola, omega-3. For metabolism, to raise energy within the digestion and within the glandular system, we see several products here.
Jeśli chodzi o metabolizm, to mamy kolejny slajd na kolejne suplementy. The Smart Meal is very popular to start the day out. Smart Meal jest takim bardzo popularnym produktem na rozpoczęcie dnia. One can use it again at lunch if you wish. Jak się ma ochotę, to można potem też na lunch sobie zaserwować. And of course we're putting the healthy bacteria in the body. Oczywiście Bifidobacillus. We're using the kelp to nourish the thyroid and the other glands. Kelp, żeby odżywić tarczycę i inne gruczoły. Coenzyme Q10 again brings energy into the cell. Coenzym Q10, który energetyzuje komórki. And I'm sure many of you have tried Solstick Energy. Jestem pewna, że znacie produkt o nazwie Solstick Energy. So we use that when we need it. Więc ten suplement również, kiedy jest taka potrzeba. And of course super complex for just general nutrition. I oczywiście do ogólnego odżywienia Super Complex. So you can use all of these or a portion of these. And please use what you feel intuitively you need. Więc oczywiście możecie stosować je wszystkie, możecie stosować wybrane i naprawdę słuchajcie swojego ciała i używajcie tego, co wam się wydaje dla was najodpowiedniejsze. And of course when you add oils to your program, we get this synergy action. Everything works better. I oczywiście jest tak, że jak włączymy olejki do terapii suplementami, no to mamy tę synergię i wszystko działa mocniej, lepiej. As we're protecting our progress, we'll find that the protection program is also very good for healthy immunity. I też tutaj w tej fazie ochrony ten program jest bardzo dobry dla utrzymania odporności. Silver Shield can be used on the body and in about any way you can imagine. To srebro ochronne Silver Shield może być używane na każdej części ciała. People experiment a lot with it, but I realize we have to kind of talk about it in the legal terms, but it is used for many, many purposes. Ludzie naprawdę lubią eksperymentować z tym produktem, stosują go w bardzo wielu zastosowaniach, oczywiście trzeba uważać, ale sprawdza się w wielu różnych zastosowaniach. Zambrosia, of course, is a powerful antioxidant juice. Zambrozja to sok o silnych właściwościach przeciwutleniających. And vitamin C is very powerful to support the lymphatic drainage system of the body. A witamina C z kolei jest składnikiem, który bardzo wspomaga układ limfatyczny, drenujący. If you're doing a purification phase and you feel some side effects of toxins releasing, jeżeli jesteście w fazie oczyszczania i macie jakieś efekty uboczne związane z tym, że oczyszczacie się z toksyn, you can stop for a few days and use the vitamin C and Zambrosia. Możecie na parę dni przerwać to, co robicie i po prostu parę dni być na witaminie C i produkcie Zambroza. Once you feel balanced again, you can continue with the Purify program. I jak się poczujecie lepiej, to możecie wrócić do programu oczyszczania. Respiratory, we've got our immune program here with the addition of garlic. Jeśli chodzi o układ oddechowy, tutaj program jest na bazie czosnku. Garlic is a warming herb. It disperses congestion. Jest to produkt o działaniu silnie rozgrzewającym. And so it is very popular for the lungs. Dlatego i też ma działanie odśluzowujące, więc jest dlatego bardzo popularny na płuca. For urinary support, again we see Silver Shield and vitamin C with the addition of a very deluxe formula to support the kidneys. Tutaj jeśli chodzi o układ moczowy, to mamy znowu srebro i witamina C i również taka mieszanka bardzo deluxe, która wspomaga ten układ moczowy. As well as the bladder. Yeah. Układ moczowy i pęcherz moczowy. For the brain and nerves, again we're seeing the lecithin and gotu-kola very specifically used for the brain. Znowu, jeśli chodzi o mózg, no to mamy lecytynę i gotu-kolę, czyli produkty takie typowo na mózg. Yeah, and our omega and Solstick energy. So omega-3 i znowu Solstick. You're starting to see how we can put together these as programs. Więc już z tych slajdów kolejnych Państwo widzicie pewne wzorce, co z czym, na co, jak to wszystko się łączy i jak działa. An average program that I put my clients on is 3 to 6 products.
Taki program, który ja zalecam swoim klientom, obejmuje od 3 do 6 produktów. Okay.